Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. I słuchajcie, taka refleksja na początek. Mamy już kilkanaście odcinków za nami, a nie rozmawialiśmy jeszcze o pieniądzach. Mówimy o biznesie, ale czy pieniądze to biznes i czy biznes to pieniądze? Myślę, że dzisiaj będziemy o tym również mówić z naszym ekspertem, Maciejem Kulikiem. Dzień dobry, Macieju. Witam, cześć. Macieju, jesteś ekspertem, pomagasz firmom w obszarze zarządzania finansami. Co doprowadziło cię do tego, żeby dzisiaj być w tej pozycji, w której jesteś, czyli tej takiej osoby, która ma tę trzecią parę oczu, która pomaga firmom zarządzać pieniędzmi? No, nie wiem dokładnie, o co pytasz. Czy pytasz o całą moją ścieżkę kariery? Czy coś się stało, że jestem dzisiaj w poziomie jakby z poziomu doradcy, a nie z poziomu pracownika firmy? Bo to jest zupełnie inne podejście. I jakie kompetencje budowałeś przez lata i jakby co ci pomogło w tym, żeby te kompetencje zbudować, żebyś dzisiaj był w stanie doradzać firmom w tym, jak mogą zarządzać swoimi finansami? Czyli cała moja droga jest bardzo spójna, czyli ja pracowałem w finansach 25 lat mojej ścieżki kariery zawodowej, to są stricte finanse i te finanse w bardzo różnych organizacjach. Co mam na myśli? Są to organizacje, duże międzynarodowe korporacje, są to organizacje właścicielskie, czyli firmy rodzinne, są to organizacje funduszowe, czy należące do funduszy inwestycyjnych, czyli mam bardzo szerokie spektrum tych firm, w których pracowałem. Również 5 lat pracowałem w Szwajcarii w finansach. I jakby ten bagaż doświadczeń, który niosłem i tego, czego się uczyłem po drodze, jakie rzeczy robiłem, wiedzę, jaką zdobywałem i przede wszystkim doświadczenia, to spowodowało, zbierało jakby ten kapitał, którym dzisiaj mogę się dzielić, bo ja uważam, że to, co ja dzisiaj robię, to w dużej mierze polega na dzieleniu się tą wiedzą i tym doświadczeniem. No to jest to co innego niż książka, bo w książce nie wyczytamy 25 lat doświadczenia zawodowego i przekładam to na problemy i próbuję rozwiązywać problemy moich klientów, których obecnie mam. No właśnie, no budowałeś swoją karierę, przechodząc jakby coraz wyżej w tych szczeblach hierarchii, jeżeli chodzi o zarządzanie finansami. Też były ogromne spółki, między innymi ostatnio Cross, tak? Gdzie funkcjonowałeś. No i jaki był ten moment, co skłoniło ciebie do tego, żeby zerwać z tą ścieżką korporacyjną i pójść na tę drugą stronę? No i powiem coś, czego nie lubię, bo nie lubię powiedzieć, że coś w moim życiu jest dziełem przypadku, ale w tym przypadku dokładnie tak było. W tym przypadku jest to dzieło przypadku. Co mam na myśli? Byłem w okresie zmiany po ostatnim moim doświadczeniu zawodowym i osoba, którą oboje znamy, czyli nasz wspólny kolega Maciej Madziński, skontaktował się ze mną i powiedział, że ma klienta, który potrzebuje pomocy w finansach i czy nie chciałbym spróbować. No i w zasadzie ja powiedziałem, no mogę spróbować, bo w zasadzie nie myślałem, szczerze powiem, nie myślałem o tej koncepcji pracy zawodowej i podjąłem to wyzwanie i szybko się okazało, że mi to sprawia ogromną przyjemność i że klient jest bardzo zadowolony i klient przyniósł drugiego klienta i bardzo szybko miałem drugiego klienta, a później się ktoś odezwał jako trzeci, był kolejny klient i okazało się, że może to być alternatywa do takiej bardziej tradycyjnej ścieżki kariery. A mi osobiście dało to bardzo fajne poczucie, że bardzo dużo mogę wnieść w organizację, gdzie tych profesjonalnych finansów nigdy nie było, bo ludzie tacy jak ja i z którymi na co dzień gdzieś pracowałem, dla nich pewne rzeczy są oczywiste, czyli te finanse na jakimś bardzo wysokim poziomie, to jest jakby standard, tak? Czy w spółkach funduszowych, nie zawsze w spółkach rodzinnych, a w spółkach funduszowych, w dużych korporacjach. No myślę, że z tych całej tej drodze najwyższy poziom tych finansów to jednak był w Szwajcarii, gdzie pracowałem, bo tam procesy były poukładane wręcz nieprawdopodobnie. I to był bardzo wysoki poziom i jakby przechodząc tą drogę, mi się wydaje, że tak świat wygląda. Generalnie nie znam innego. I nagle zbijam się gdzieś z problemem klienta, i ten świat finansów takich w spółkach właścicielskich wygląda zupełnie inaczej. I teraz moi klienci to w tej chwili są firmy, które mają obroty od kilkudziesięciu do kilkuset milionów. Ale problem jest w zasadzie bardzo podobny. Te problemy, które ja dzisiaj rozwiązuję, to przede wszystkim jest pytanie o płynność, tak? I jakby patrzenie, i tu muszę powiedzieć, jest największa moja rola edukacyjna, bo właściciele patrzą bardzo często na swoje finanse w ten sposób, że ile mam pieniędzy na koncie, Jest cash in i cash out. Dokładnie. Co się dzieje w międzyczasie? To jest tak jak tak gdzieś tam mówimy black box, tak? Że nie wiadomo, co się dzieje, to jest raz. A dwa, też nie wiadomo, ile z tych pieniędzy jest moich pieniędzy
I czy te pieniądze długo będę miał, a w przyszłym miesiącu, a dlaczego w zeszłym miesiącu miałem mniej, i do kiedy one mi wystarczą. I to jest całe mnóstwo pytań. I powiem szczerze, profesjonalne patrzenie na przepływy w organizacji dla mnie wydaje się być zupełnie naturalne, a dla właścicieli, żeby zmienić mentalność z, nazwijmy to, jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki po prostu, albo takie bardziej korporacyjne podejście, to jest jakaś droga. I ja mam ogromną przyjemność, ogromny fan jakby wspomaganiu ich w zmianie tej mentalnej zmianie, jakby przejściu tej drogi mentalnej, żeby inaczej patrzeć na te finanse. I mi daje to, sam odkryłem ogromną przyjemność i jakby dzielenie się tym moim doświadczeniem i tą moją wiedzą. Oprócz rzeczywiście tych rzeczy technicznych, które gdzieś wykonuję, to ten udział dzielenia się doświadczeniem i wiedzą jest chyba największy w tym momencie. A propos właśnie tych rzeczy technicznych, tak, żeby z tego black boxa powyciągać te dane i coś zacząć rozumieć, co tam się dzieje z tymi przepływami, to jakie analizy na start uruchamiasz? Tak, żeby wiedzieć już, w jakiej kondycji jest spółka, w jakiej kondycji jest również samo zarządzanie finansami. To ja powiem, bo to było dokładnie case bardzo niedawno, gdzie otrzymałem pakiet danych, których spółka korzysta i to była akurat bardzo duża spółka, kilkaset milionów obrotów i z pytaniem, żeby ocenić, jak to wygląda. I no spółki właścicielskie, powiedzmy, rodzinne, mają świetnie rozwinięte jakby analizę kosztów. Tam właściciel do złotówki wie wszystko, co jest w tej firmie. Ja myślę, że tak do 50 milionów obrotów to właściciel jest wszystkim w tej firmie i wie wszystko. A później, co się z tym dzieje, bardzo mocno zależy od tego, jakie są, z moich obserwacji wynika, jakie są korzenie właściciela. Czyli jeżeli właściciel jest osobą, która, nie wiem, jest to firma, powiedzmy, produkcyjna, wyszedł z tej produkcji, to te finanse nigdy nie będą jakby pierwszym najważniejsze, bo on chce świetnie wyprodukować, później chce to dobrze sprzedać, a na końcu w zasadzie księgowa mu i tak policzy, jaki podatek za to zapłacić i jakby taka jest droga. I te finanse gdzieś tam leżą i jakby na drodze rozwoju są gdzieś na ostatnim miejscu. Ale są też inni ludzie. Mam jednego z przedsiębiorców, obiecałem mu, że jak będę dzisiaj z tobą rozmawiał, to go pozdrowię. Więc panie Arku, pozdrawiam. Pozdrawiamy pana Arka. I to jest akurat przykład właściciela, który bardzo chce chłonąć tą wiedzę i bardzo chce rozumieć i chce powiedzieć, ale dlaczego ja tak myślę? I dlaczego ja mam gdzieś takie spojrzenie, a on ma zupełnie inne. I mało tego, i tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem jeszcze o tej energii, która gdzieś w tych organizacjach jest, ona jest fantastyczna. Ja gdzieś rzucam jakiś temat i dla mnie to było jedno z jakichś rzeczy, które wydało mi się w momencie tej rozmowy nie tak istotne, a ten temat zostaje pochwycony przez właścicieli, przez ludzi, idą, sprawdzają i różne rzeczy się później dzieją. No, przykład sprzed 2 tygodni bardzo fajny, z kolejnym jednym z moich klientów, że w jasny sposób pokazałem, że na jednej z działalności traci bardzo duże pieniądze. To kilka milionów w skali roku. I nie wiedział tego, a to jest w ogóle bardzo ciekawy case. To jest case na wykład do szkoły, dlaczego? Bo jest to biznes, który bardzo rzadki przypadek, który ma taką strukturę przepływu finansowych, że zawsze ma nadwyżkę cashu. Więc on nie zauważa, że mu czegoś brakuje w wyniku, dopóki ta nadwyżka się generuje, ona jest, bo taka jest konstrukcja jego kapitałów, working kapitału, tego kapitału pracującego, że sprawia, że on ma zawsze cash na koncie. I dopiero gdy strata generowana przez firmę jakby przekroczy tą nadwyżkę cashową, on zauważy, że nie ma. A to już wtedy za późno może być. Dokładnie. I to może być za późno. Ja mu konkretnie znalazłem i mieliśmy fajną sesję, bardzo, bardzo taką budującą, że jakby w wyniku tej sesji właściciel zdecydował, że zamyka tą część działalności. I podjął już bardzo konkretne działania. Tam chodziło o deinwestycje, jakieś koszty za tym pójdą oczywiście, ale do końca stycznia już będzie miał zamknięte. Więc dzięki temu on kilka milionów w przyszłym roku więcej zarobi na swojej działalności. I to są te rzeczy, że te firmy nie mają jakiegoś sophisticated BI, czyli business intelligence, nie mają narzędzi takich, jak mają duże korporacje, nie mają SAP-ów, innych systemów, ale mają niesamowite czucie tego rynku, ludzie, którzy w młodym wieku zbudowali firmy po kilkaset milionów obrotów, to mają w sobie tą potężną energię i to w zderzeniu z moim racjonalnym podejściem uważam, że może dawać
fajne efekty i to są przykłady, że daje. I próbuję, to moje działanie próbuję robić, nazwijmy to bezkosztowo. Co znaczy bezkosztowo? To znaczy, że nie mówię do klienta, to zainwestujmy w BI-a, ClickSense'a czy cokolwiek innego, nie wiem, kilkaset tysięcy złotych, czy kilkadziesiąt na początek, to będziemy wiedzieli, ile zarabiamy. No nie, to tak nie działa, bo jakby takie doradztwo to jest żadne doradztwo. Czyli najpierw zakładam, wciągasz to takie te low hanging fruits, tak? Żeby... Tak, najpierw próbuję budować informacje, bo jak ja nazywam, i teraz żaden dział księgowy mojego klienta niech się nie obraża, ale ja zawsze nazywam, że finanse w takich firmach to jest zamiejscowy oddział Urzędu Skarbowego, bo to, na czym się ten dział zazwyczaj jakby fokusuje, czyli na czym spędza najwięcej swojego czasu i tam, gdzie ma kompetencje, to żeby zapewnić bezpieczeństwo podatkowe dla klienta i wyliczyć ten podatek i go zapłacić. A już czasu nie zostaje na to, żeby zrozumieć, skąd się cash wziął, jaki jest wynik i tak dalej, ten biznesowy, z jakiego typu działalności, jeżeli klient ma kilka rodzajów działalności. I to jest właśnie to moje wejście i to, co konkretny przykład. Na bazie bardzo prostego polskiego systemu informatycznego zbudowaliśmy automatyczne raportowanie w starym stylu poprzez dobudowanie systemu kont technicznych, które zbudowały tą dodatkową informację menedżerską. I muszę powiedzieć, ja dzisiaj to wiem i jeszcze z właścicielem rozmawiałem firmy, że to jest akurat branża logistyczna, że my dzisiaj z jakością informacji w branży logistycznej, ja jestem przekonany, że to jest world class i możemy konkurować, nie wiem, z miliardowymi obrotami, dużymi graczami na rynku, więc dzisiaj klient mały ma informację analityczną na poziomie dużego gracza międzynarodowego z naprawdę niewielkim nakładem, bo to jest tylko mój czas i jak zaczynałem pracę u klienta, to klient wiedział, że coś chce, ale sam nie był w stanie sparametryzować swoich potrzeb. I to była moja rola, więc ja wszedłem i powiedziałem, co możemy zrobić. I żeby najpierw oczywiście musiałem zobaczyć, co jest i pokazałem, co możemy zrobić. I dzisiaj to, co robimy, to wchodzimy kolejnym krokiem. Tego typu firmy na przykład nigdy nie budżetują. Tak? I mało tego, ja byłem zdziwiony, bo nawet bardzo duże firmy, kilkaset milionów i nie budżetują. I ja uważam, że sam budżet rzeczywiście jest już trochę takim reliktem przeszłości, taki ciężki budżet, że angażuje się całą firmę, że wszyscy nad tym siedzą i wydają. Samo budżetowanie jest droższe niż to, co z niego później płynie. No tak? bo też świat nam przyspieszył. Dokładnie. Więc to, co jest teraz na świecie, to są te rolling forecasty, czyli forecastujemy dosyć szybko, dosyć żwawo, te 12 miesięcy do przodu, czy ile potrzebujemy, bo być może są cykle jakieś rynkowe dotyczące firmy, może jest jakaś sezonowość i wiemy, że w danym sezonie potrzebujemy więcej gotówki, a później potrzebujemy mniej, więc rolujemy to sobie do przodu i działamy troszeczkę szybciej. Tak? Bo gdzieś tam Eisenhower chyba powiedział, że plan jest niczym, ale planowanie jest wszystkim. Tak? I tu wchodzą w grę rzeczy, które rozróżniają, bo teraz tak, duzi mają to. Duzi to mają, duzi to rozumieją, mali tego nie mają i ja im to daję dzisiaj. Próbuję dać tym klientom co jest możliwe w zakresie bezinwestycyjnym, tak? W zakresie tego, że nie inwestujemy w te systemy mocno. I teraz, co można z tym zrobić? Ja jestem pełen podziwu, co ci ludzie robią z tą informacją, bo można mieć informację i nic dalej. No bo to chyba klucz. Sama tak, informacja nie jest jeszcze rozwiązaniem. Nie, dokładnie, nie jest rozwiązaniem. Ja to nazywam, to jest takie budowanie facts and figure culture, czyli tej kultury opartej na faktach, na liczbach. Twarde dane i o tym rozmawiajmy, a nie, że to, co mi się wydaje. No, prawdę trzeba powiedzieć, że niestety ci właściciele są tacy świetni w tym poczuciu tego biznesu, że to, co im się wydaje, często się później potwierdza w liczbach, tak? No ale akurat ten jeden przykład, który ostatnio znaleźliśmy, to właściciel był zaskoczony, że ten negatywny efekt tej części biznesu jest tak duży, że postanowił po prostu z niego zrezygnować i uwolnić ten cash w niego zaangażowany i budowanie tej kultury, jakby opierania na liczbach decyzji, to też nie jest łatwe. I teraz wprowadzam właśnie, żeby spróbować pierwszy raz w historii tych paru firm zabudżetować. I dla mnie kiedy to jest ważne? Bo to naprawdę jak jest ta energia i ci ludzie fajnie to prowadzą, ten biznes i czują naprawdę, jak widzę, jak tam pan Arek wspomniany, naprawdę czuje wszystko, że to ja mu wyliczam, to pan dobrze to wyliczył, bo mi też tak wyszło i gdzieś tam, więc to są fajni ludzie, ale jest ten wchodzi ten moment, bo czym to się różni? To ja to nazywam finanse te na papierze, one są ważne, ale najważniejsze i tak są, to jest finanse behawioralne, czyli co my robimy z tym?
gdy to otrzymujemy, jak reagujemy, bo wszyscy mamy ten bardzo często w tym świecie, że wygooglujemy większość danych, oczywiście są branże FMCG, inne branże, które kupują dane i mają przewagę rynkową poprzez kupów. Te dane są bardzo drogie, z Nielsena, z innych agencji, ale się kupuje paragony, wartości i tak dalej, jak się sprzedaje w FMCG. Potrzeba takich informacji, żeby rozumieć rynek. Ale później, co się robi z tymi danymi, to już jest, to już jest inny świat. I wyobraźmy sobie, nie wiem, inwestujesz może na rynkach finansowych? Bo jest Początkujący. No to wyobraźmy sobie, nie wiem, strzelmy jakiś taki łatwy przykład. Jak otwieramy pozycję, nie wiem, kupujemy akcję CD Projekt, weźmy, to jedne z słynniejszych akcji na polskiej giełdzie, czyli był Optimus i nie wiem, kupujemy za 100 zł. No to przynajmniej ja lubię akurat rynki finansowe, ja bym postawił stop loss, czyli coś, co mi powie, że jak ta cena spadnie, powiedzmy, jak kupuję za 100 do 90, to ja wyskakuję. To znaczy, że ja się pomyliłem. Zmieniam pozycję, nie będzie rosło. I cały biznes dla mnie to jest taki zakład z rynkiem. Nie wiem, jak produkujemy młotki, to zakładamy się z rynkiem, że ten rynek wchłonie w przyszłym roku tyle i tyle młotków. I to, co jest ważne, i później co się dzieje z ludźmi i z naszymi zachowaniami. I wyobraź sobie, że nie postawiłeś tego stop lossa, tylko mówisz sobie, mam stop lossa mentalnego i przy 90 ja go odcinam. No i co się dzieje? No i spada. No i patrzysz, że jest 90 i mówisz, zaraz wrośnie, na pewno wróci. Już patrzysz, o jeden dzień wróciło, no zaczyna wracać, idzie w moim kierunku. I później patrzysz, że to 60. 80, 50 i tak dalej, tak? I to jest... A to planowanie, o którym mówię, czyli jakby, tu akurat jest to mówimy o takim ekstremalnym, tak, to o rzeczach, które gdzieś tam dotknęły firmy po wybuchu konfliktu na Ukrainie, gdzie firmy musiały zweryfikować swoje plany, ale nie wszyscy byli na to gotowi. Później w takich momentach ekstremalnych właśnie, gdy nie zrobi się takiego planu, nie zrobi się takiego emergency jakiegoś case'u, to później wychodzi na to, że ten stop loss mentalny, bo go nie postawiłeś, bo nie wyliczyłeś go wcześniej, przychodzi, dobra, to jak spadnie mi, nie wiem, wartość moich usług o tyle, to ja zwalniam ludzi, albo to jeszcze nie, i później wszystkie te decyzje się przesuwają w czasie. I po prostu firma nie reaguje tak szybko, jakby mogła, więc to planowanie z mojej perspektywy jest giga istotne. I teraz właśnie jestem w trakcie budowania narzędzi do tego, żeby klientowi, który gdzieś tam chce zainwestować w rozwój swojej firmy w przyszłym roku, stwierdzić, ile możemy zainwestować, na co nas stać i w którym momencie nam tych pieniędzy zabraknie, tak? Bo to jest istotne, bo to, że tych pieniędzy nam w którymś momencie zabraknie, to często jest oczywiste, tylko teraz lepiej wiedzieć 9 miesięcy wcześniej niż w momencie, kiedy nam braknie. I to jest mniej więcej to, czym dzisiaj się u klientów zajmuję. Też są rzeczy, których ja bardzo lubię, czyli gdzieś taki, mam bardzo fajnego klienta, z którym mam tak zwany mentoring finansowy, czyli też ma klient, który ma bardzo dużą firmę i chciał takiego wsparcia, jakby te finanse były poukładane przez duże międzynarodowe organizacje. I gdzieś mając to doświadczenie, tym bardziej, że akurat to jest branża, w której ja miałem duże doświadczenie, więc mogę pomóc, mogę wspomóc, mogę powiedzieć, słuchaj, ja bym to tak zobaczył, albo on tak na to spojrzał. I to wtedy od razu widać, jak kto patrzy, bo tak jak mówię, te firmy rodzinne świetnie są sfokusowane na koszty. Tam jest każda linijka rozpisana, tam właściciel... No tak rosły przez ten czas. Tak, i właściciel wszystko wie. Ale już mniejsza jest analiza przychodów, mniejsza jest ta znajomość tej struktury przychodów, a już dużo mniejsza w ogóle jakby funkcjonowanie cashu, przepływów, skąd się biorą, kiedy będą i dlaczego ich nie ma. Tak? To jakby, więc dzisiaj robię takie rzeczy i one mi dają dużo radości, powiem szczerze, bo sam osobiście nie miałem świadomości, że to, co dla mnie było normą przez 25 lat, gdzieś jest nowością i ja mam ogromną radość przekazywania tego i ja też próbuję to tak budować, że powiedzmy, nie wiem, projekt może trwać 6 miesięcy, 9 miesięcy. I jak odejdę z tego projektu, to wiem, że firma zostanie z narzędziem, zostanie ze sposobem myślenia, który będzie w stanie, nie wiem, gdy ja jestem w firmie, umówmy się, raz w tygodniu na przykład u klienta i klient w którymś momencie w moje miejsce włączy kontrolera finansowego, kogoś o zupełnie innym budżecie niż ja i będzie w stanie wymienić mnie i on będzie w stanie wtedy prowadzić dalej to, co ja stworzyłem. Operacyjnie. Każdego dnia aktualizować i być partnerem takim biznesowym, finansowym dla właściciela. A ja mogę być ad hocowo, gdy będą jakieś większe case'y, większe chęć rozmowy na temat jakichś ważniejszych decyzji. Więc to jest mniej więcej dzisiaj, co się dzieje. Przykłady, które pokazujesz, no, niejako wskazują na to, że
zmienia się chyba też podejście do tego, jak zarządzamy finansami w kontekście takim, że nie muszę mieć u siebie dyrektora finansowego na stałe, który praktycznie zatrudniony na etat, który też mnie kosztuje regularnie, pewnie nie mało. Natomiast mogę zatrudnić takiego CFO na godziny, CFO na dni, może na kilka miesięcy, który wejdzie, powie mi, co z czym się je, jak poustawiać moje procesy i być może, tak jak wspomniałeś, po twoim odejściu z danego projektu wejdzie ktoś, kto to będzie operacyjnie dalej ciągnął. Czy widzisz ten trend również jakby na przykładzie twoich doświadczeń, czy może ogólnie na rynku, że coraz więcej firm otwartych jest właśnie na taki sposób współpracy z zewnętrznymi ekspertami finansowymi? Tak, wydaje mi się, że to jest dokładnie to, co się teraz na rynku dzieje i jakby ci moi klienci, o których mówiłem, to jest dokładnie ten przykład, czyli jest jakby rozwijanie biznesu do pewnego momentu i w pewnym momencie skala już się robi na tyle znacząca, że właściciel chce się pewniej czuć w tych finansach, co się rzeczywiście u niego dzieje i to jest ten moment. Jeszcze jest za mały, żebym ja był u niego jako CFO, z nim pracował, ale ja z nim raz w tygodniu, żeby nadać kierunek, zbudować pewną strategię, podejście i pokazać, jak inni to robią i nadać kierunek wewnętrznie pracy, czy współpracować z ludźmi, którzy są na miejscu i z nimi robić pewne rzeczy, to już zupełnie inny case, tak? To już taka osoba, no, w przypadku tego klienta, o którym mówiłem, jeżeli ja mu znalazłem 3 miliony oszczędności i dzięki temu jest decyzja o takim działaniu, no to ile by mnie kosztowało, warto było to zrobić, tak? To jest oczywiste. I takie rzeczy są, tak? Takie rzeczy są. To nie zawsze jest tak spektakularne, że widzę i mówię tutaj, to już drugi pan, panie Tomku, mówię, panie Tomku, tu pan nie chodzi. Tym bardziej, że w pierwszym strzale chybiłem, tak? Bo, no nie wszystko zawsze musi wyjść od razu z PNL-a czy z bilansu. Bo prawda? to nie wychodzi. Później trzeba zrobić głębszą analizę na rodzaje działalności i muszę powiedzieć, że tam w pierwszej chwili chybiałem, bo myślałem, że gdzie indziej wyciekają te pieniądze w tej skali. A okazało się, że gdzie indziej i tu była duża praca z główną księgową. Konkretnie w tej firmie poukładaliśmy tak plan kont, tak poukładaliśmy zapisy księgowania, dużo pracy takiej wewnętrznej, sprzątających danych, układania, segregowania, podejścia do tego i to trochę trwało, bo to nam zajęło 3 miesiące chyba, żeby to poukładać, ale po tych 3 miesiącach mamy bardzo fajny obraz sytuacji w firmie i dokładnie wiemy, na którym rodzaju działalności gdzieś tam zarabiamy. Teraz mamy głębszy dive, że tak powiem, w te dane i chcemy wejść jeszcze, bo w zakresie jednej działalności są jeszcze poddziałalności i też zrozumieć, co się tam dzieje i to też jest związane z jakimś takim dosyć skomplikowanym systemem motywacyjnym dla wielu ludzi tam i trzeba sprawdzić, czy ten system motywacyjny nie jest za drogi. Czyli ty przez pryzmat spojrzenia na finanse de facto również zaglądasz do tego, jak zbudowany jest system motywacyjny dla sprzedawców. Tak. I jakie mamy koszty na przykład na marketingu. Tak. I to wszystko rozbijasz na te części pierwsze. Tak. Schodzę w części pierwszej i na przykład proponuję i mówię, panie Tomku, jeżeli pan tu przykręci o X, to my na dole będziemy mieli Y, tak? I może warto rozważyć. I pan Tomek się zastanawia, warto czy nie warto, bo to już nie moja decyzja. Ja mogę sugerować i gdzieś tam bardziej nachalnie lub mniej to robię, gdy widzę, że to jest bardzo, bardzo byłoby wskazane, gdyby to się udało, bo miałbym tą satysfakcję, no ale nic nie przebije satysfakcji, gdzie siedzi właściciel po drugiej stronie i mówi, panie Maćku, uratował mi pan firmę. To jest po prostu, to pobija wszystko i to jest przyjemność z niczym w tym zawodzie chyba z niczym nie do porównania, bo to jest taka skala zmiany w podejściu do patrzenia i do jakby dalszego rozwoju firmy, że wtedy właściciel skupia się tylko na tym, co mu rzeczywiście zarabia, tamto, co mu myślał, że zarabia, ale mniej, a przynosi duże straty, odcina i rozwija tą firmę inaczej. I to są takie duże zmiany w organizacjach, w których gdzieś uczestniczę. I bazując na tych twoich doświadczeniach, wchodzisz od zera, od tego day one, jak wchodzisz do organizacji, dostajesz prawdopodobnie na start cash flow, PNL, bilans. Nie mają cashflow, często jeszcze nie mają, więc gdzieś tam to dostaje rzeczywiście obrotówkę, dostaje takie rzeczy bardzo podstawowe i gdzieś tworzę tą informację. No, podam przykład bardzo konkretny. No, pierwszy mój dzień ja sobie poprosiłem w tej bardzo dużej firmie, w której gdzieś tam wspomniałem, żebym mógł uczestniczyć w jednym spotkaniu z zarządem takim standardowym, gdzie oni analizują dane i jak oni patrzą, żebym zrozumiał sposób myślenia, patrzenia, bo to mi bardzo dużo daje i bardzo dużo da, czy te dane
żyją w organizacji, kto je rzeczywiście czyta, kto ich nie czyta, czy one w ogóle gdzieś tam są, czy to jest bardziej takie, może fajnie, gdybyśmy mieli dane. No i wtedy na bazie tego widzę, jak to wygląda, a mając doświadczenie w wielu firmach, o wielu kulturach organizacyjnych i podejściu do tych danych i podejściu do tego, co te dane mogą zmienić, to gdzieś staram się sugerować pewne rozwiązania. Patrzę i mówię, słuchajcie, w tej branży tak się patrzy. Wy tak nie patrzycie. Dlaczego? Gdzie macie tak? A my to wiemy, bo tamto. No ja wiem, to każdy wie. To później jak ktoś przychodzi z zewnątrz, to niby każdy wiemy, no to mi pokażcie, gdzie to wiecie. No i gdzieś tam zaczynamy znajdywać ten taki wspólny grunt do tego, że rzeczywiście może warto byłoby tu coś zmienić, czy tam coś zmienić i wtedy ja się angażuję mocniej i pomagam, ale i tu akurat to nie jest tak, że zawsze w miejsce kogoś, kogo nie ma. Nie. Bardzo często jest tak, że jest tam, nazwijmy, osobę, która ma stanowisko dyrektora finansowego, tylko że ja moim doświadczeniem większym, doświadczeniem gdzieś tam międzynarodowym, branżowym, mogę wejść i wspomóc i pokazać troszeczkę inne kierunki patrzenia i myślenia. Nie? Jak ten świat patrzy, że ten cash is king zawsze i wszędzie, kto by mówił, że jest inaczej nie jest, bo kultury organizacyjne, wszystko to prześmiewane owocowe czwartki, wszystko to jest, może być w firmie wtedy, kiedy jest wynik i jest cash. Jak tego nie ma, to wszystkie wartości padają niestety, ale taki jest świat i gdzieś tam uczulam na te rzeczy, gdzie ta kasa może być ukryta, albo pokazuję wręcz i to była moja rozmowa z przedwczoraj właśnie, z moim klientem i dokładnie pokazałem, jak ten parametr poprawimy o x i tu konkretnie o ileś procent, to uwolni nam się x milionów a myślimy o inwestycji w przyszłym roku. Jako taka dźwignia. Tak, jako dźwignia. I wtedy w przyszłym roku nie będziemy musieli pożyczać z banku o tyle więcej. No i to już wygenerowało jakieś tam energię działania właściciela, że to jest świetny pomysł i może byśmy tak zrobili. No i to jest mniej więcej o tym. Jak rozmawiamy o finansach, no finanse to też podatki, finanse to też w ogóle system podatkowy w kraju. No masz doświadczenia również zagraniczne, albo na poziomie korporacji międzynarodowej. Lubimy tak się samobiczować troszeczkę, tak? W Polsce mówimy, że jak to jest tragicznie z tymi podatkami, jak to jest nietransparentny ten system podatkowy, czy w ogóle rozliczania się z fiskusem i tak dalej, i tak dalej. Czy faktycznie jest tak źle? Czy faktycznie jest to tak ogromne wyzwanie dzisiaj z twojego punktu widzenia dla firm, żeby to zrozumieć? Jakie są stawki tam czy ówdzie? Jak to rozliczać? Też zmienia się polityka, jeżeli chodzi o VAT i tak dalej, i tak dalej. Jaka to jest twoja perspektywa? Czy faktycznie jest tak źle? Jest źle. Jest źle i ja to patrzę na to z perspektywy mojego doświadczenia i 5 lat pracy w Szwajcarii. No to tu oczywiście porównujemy do raju podatkowego wręcz, to mówimy gdzieś, że cała Szwajcaria jest rajem podatkowym z rajami w rajach, tak? Że gdzieś tam dodatkowe, czyli gdzieś tam na Golden Sea, czyli nad Jeziorem Curyjskim jest dodatkowa strefa podatkowa, w Genewie gdzieś tam kolejna. To jest rzeczywiście inny świat i największy problem to jest zmienność prawa, które następuje bardzo szybko, brak jasności tego prawa. I to, co jest chyba najgorsze, to, że gdzieś ten podatnik jest potencjalnym złodziejem za każdym razem w tej relacji. A relacja, którą ja pamiętam to do dzisiaj, gdzieś w Szwajcarii ktoś chciał przyjść na kontrolę i księgowa odebrała telefon z urzędu skarbowego, powiedzmy szwajcarskiego i że chcą skontrolować podatki za jakiś okres, a ona teraz nie mamy czasu, teraz zamykamy miesiąc, czy coś takiego powiedziała. Nie przeszkadzajcie. Tak, ogólnie. coś w tym rodzaju. I tam ta kobieta z drugiej strony, oczywiście, bo biznes jest najważniejszy, to jak będziecie państwo gotowi, to zadzwońcie. I to było niesamowite, kulturowo, to jest szok kulturowy dla mnie, że jest po drugiej stronie partner, po prostu partner biznesowy i wtedy to powoduje, że to większe zaufanie powoduje, że nikt tam nie próbuje kombinować, bo i podatki są na tyle atrakcyjne same w sobie, jakby podatki zawsze są za wysokie, ale co do zasady niskie w porównaniu do innych krajów, więc to się foluje. Łatwo, tak, naprawdę łatwo. Jakby ta część moich obowiązków w Szwajcarii dotyczących rzeczy związanych z legislacją lokalną, z podatkami lokalnymi, to było marginalne, to prawie nie istniało, to był audyt najważniejsze i deklaracje do tych urzędów raz w roku tak naprawdę, rozliczenie tego i to było bardzo, bardzo minimalna część moich obowiązków, gdzie w Polsce to jest zawsze coś na co, tu są główni księgowi, muszą być mega mocni. Taki CFO jak ja, to zawsze miał bardzo dobrego głównego księgowego, z którym współpracował i to jego główna kompetencja, nawet nie moja.
przy podatkach, przy dużych rzeczach, przy dużych jakby transakcjach, które gdzieś były i optymalizacjach ewentualnych, których już nie ma w zasadzie teraz, to wiele lat temu, to tak, a to główna kompetencja głównego księgowego, bardziej niż CFO w chwili obecnej. No właśnie, dokładnie. Czy w tych dzisiejszych relacjach w Polsce można być dobrym CFO bez takiego solidnego backgroundu, może nie jako główny księgowy, ale jednak coś związanego z księgowością, żeby wiedzieć... Można, bo właśnie jest kilka rodzajów CFO, jakby tych dróg rozwoju. Ja akurat miałem tą drogę, o której mówisz, czyli ja zacząłem od księgowości. Zacząłem pracę w księgowości, nawet byłem głównym księgowym jakiś czas w dużej firmie, później zostałem właśnie CFO i taka była moja ścieżka, ale jest zupełnie inną drogą. Można zacząć swoją pracę od pracy jako analityk, jako kontroler i iść tą drogą od kontrolingu, od tej strony wspierać się ścieżką kariery, wspinać się, po tej ścieżce kariery i dojść do stanowiska CFO, tak? To jest jakby dwa różne podejścia. Ja miałem to też przez przypadek, tak? Tak wyszło, tak się ułożyło. Zawsze gdzieś te finanse, logiczne myślenie i te liczby były mi bliskie i tą drogą poszedłem i tak to się ułożyło. Mhm. No jak wchodzisz do klienta, współpracujesz zwykle na poziomie zarządu, tak? Natomiast czy są sytuacje, kiedy do zespołu takiego projektowego albo do współpracy potrzebujesz również osoby, nie wiem, z innych działów, które faktycznie operacyjnie pracują? Tak. Tak. Kiedy to się dzieje? Tak, no to jest przykład na przykład, gdzie u klienta organizowaliśmy proces zamknięcia miesiąca, bo jeden z problemów, który mają wszyscy właściciele, to, że nie widzą wyniku szybko. Widzą wynik na koniec następnego miesiąca, gdy wykonywana jest deklaracja podatkowa, a w przypadku, gdy są zaliczkowe podatki, to on bardzo często nie widzi tego wyniku po 2 miesiącach nawet, dopiero widzi. A proces zamykania miesiąca jest procesem, w którym w zasadzie wszyscy w firmie uczestniczą, bo tam są terminy z dokumentami, innym, więc takie spotkania trzeba organizować. Siadamy, organizujemy spotkanie, rozmawiamy z ludźmi, co do kiedy można, ustalamy deadline'y, ustalamy plan i to wtedy angażuje więcej ludzi w organizacji. Tak, absolutnie tak. Są takie rzeczy, gdzie nie tylko siedzę z właścicielem, w zasadzie właściciel bardzo często jest tak, że właściciel, siadam z nim, żeby pokazać owoce pracy, tak? A jakby jego staram się jak najmniej angażować, a bardziej te służby finansowo-księgowe w organizacji, żeby usiąść z tymi ludźmi i z ich pomocą pewne rzeczy pozmieniać. A czasem musisz się mierzyć również z takim negatywnym spojrzeniem na ciebie, na start? W sensie, no, ktoś chce mi zaglądnąć teraz za ramię, czy przez ramię, co tam robię, co się tam dzieje w danych, a może są dane, których nie chcę pokazać? Powiem tak, nie wiem, co tam w głowach ludzkich może sobie siedzieć. Być może pewne obawy co do kim on jest i dlaczego on teraz będzie oceniał moją pracę, chociaż to nigdy nie jest moim zadaniem ocenić, moim zadaniem jest zmienić, jeżeli wymaga coś zmiany, a nie oceniać. Więc nieszczególnie się tym przejmuję. Jakoś nie mam z tym problemu. Ja zawsze trochę mówię żartobliwie, że jestem jak pesz, na każdej ziemi się przyjmę, więc generalnie... Piękne, dla doradcy piękne zdanie. Więc wchodzę bardzo szybko i w dosyć dobre relacje z ludźmi. No i poza pomocą klientom i tym, którzy borykają się z wyzwaniami w ramach zarządzania finansami, zaangażowałeś się również w szkołę profesjonalnych ekspertów biznesowych. To jest taki projekt, który nagrywamy gdzieś na początku grudnia. Niedawno ruszyła pierwsza edycja programu. Jakby co skłoniło ciebie do tego, żeby w ogóle zaangażować się w taką inicjatywę i też przekazać tę twoją wiedzę, te twoje doświadczenia tym wchodzącym doradcom i doradczyniom czy ekspertom zewnętrznym, którzy właśnie chcą te pierwsze kroki stawiać w tej roli? To powiem szczerze, że to było coś, co zawsze mi chodziło po głowie, żeby spróbować gdzieś uczyć i po prostu lubię to i w różnej formie to robiłem w firmach, w których pracowałem, poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych, innych tego typu rzeczy i to bardzo fajnie rezonuje ze mną, z tym, co lubię robić, więc bardzo chciałem i gdzieś... Nasz wspólny kolega, którego drugi raz wspomnę, tutaj Maciej, który od strony uczelni organizuje to przedsięwzięcie, zaproponował mi to, powiedział: Maciek, świetnie mówisz o finansach, przyjdź do nas, poopowiadaj o tych finansach, może być bardzo fajny, ciekawy panel i ja mówię: super, ja zawsze chciałem to robić, ja nawet powiem szczerze, myślałem, prędzej mi było mentalnie w głowie nie do firmy doradztwa biznesowego, ale właśnie firmy szkoleniowej w zakresie finansów.
bo gdzieś miałem to w głowie, takie pomysły, bo bardzo lubię się dzielić tą wiedzą i jest to jakby naturalna część. No i będziesz dzielił się wiedzą z osobami, które są wyspecjalizowane w zarządzaniu operacyjnym, z logistykami czy logistyczkami, osoby, które doradzają w ramach marketingu. To które rzeczy muszą oni wyciągnąć z tego świadka finansowego dla siebie, żeby być również lepszym doradcą czy doradczynią? Mamy tam panel chyba całodniowy, ale to, co dla mnie jest ważne, to jakbym chciał rozmawiać z przyszłymi doradcami biznesowymi, to bo jakby jest troszeczkę inne podejście, zanim wejdą do organizacji, czyli będę się koncentrował też na tym, żeby potrafili sprawdzić standing finansowy danej firmy, czyli jeżeli ktoś jest doradcą w zakresie, nie wiem, IT lub czegokolwiek i ma wdrażać nowe narzędzia IT, które wiadomo, to są potężne pieniądze, to warto sprawdzić, czy firma w ogóle ma pieniądze na takie projekty, czy to nie jest palcem na wodzie pisane i czy firma jest wypłacalna, płynna i takie podstawowe parametry, które pozwolą temu doradcy stwierdzić, ok, to jest firma fajna, zdrowa, ja chcę z nimi współpracować. A później jest jakby kolejny etap, dobrze, jesteśmy w firmie, to gdzie szukać takich danych, kogo pytać i jak na nie patrzeć, gdy ja już będę, nie wiem, jak będę na produkcji, no to gdzie zobaczyć później ten efekt mojej optymalizacji produkcyjnej, czy on w finansach też gdzieś wygląda, jak ta kwestia tego patrzenia na cash, jak na to patrzy. Więc tam będzie kilka takich parametrów i takiego mojego podejścia, mojego doświadczenia, jak to jest w firmach handlowych, bo byłem w handlowych produkcyjnych, też w firmie usługowej, bo dzisiaj doradzam firmom usługowym, dwóm, jak z tej perspektywy patrzy się na finanse i co jest tam najważniejsze. Więc jakby wydaje mi się, że każdy z tych ludzi, którzy przyjdzie i będzie chciał coś zrozumieć z tych finansów w tym wąskim zakresie jego interesującym, to na pewno znajdziemy gdzieś tą nić porozumienia i na pewno dowie się tego, co będzie mu przydatne w realizowaniu projektu lub ewentualnie decyzji, czy wchodzić w projekt. To jest jakby taka jest koncepcja podejścia mojego. Czyli nie da się wycinkowo funkcjonować i pomagać firmom na przykład w ramach optymalizacji produkcji czy optymalizacji magazynu bez takiego szerszego też, przynajmniej takiej podstawowej wiedzy. Wydaje mi się, że nie. Z czym to się kończy finansowo dla organizacji? Bo po to się robi takie projekty, tak? On nie robi się po to, żeby było miły, ładny proces, tylko żeby ten proces był bardziej efektywny, a co za tym był tańszy, a co za tym idzie przyniósł konkretne efekty finansowe, tak? Bo to jest bardzo, bardzo zabawne, bo w organizacjach działy produkcyjne zazwyczaj pokazują inne efekty niż później dział finansowy pokazuje. To jest bardzo częste i trudno, i to jest gdzieś w organizacjach ciężko znaleźć ten wspólny mianownik, bo finanse mówią, nie, my nie widzimy tego efektu, a oni jak nie? No przecież to i tamto się policzyli i zrobili i tak dalej. Więc tu jest dużo, tych finansów jest dużo w każdym, jakkolwiek je nazwiemy, tak? Czy to jest logiczne myślenie, czy jakkolwiek, ich jest dużo w obecnych organizacjach dobrze opomiarowanych, jest tego dużo i ja będę pokazywał te kilka rzeczy, które są ważne. Też chcę trochę odczarować parę definicji, chcę też porozmawiać, czemu ta EBITDA jest tak ważna i do czego ona służy i dlaczego ona ma ileś znaczeń i gdzie najczęściej popełniamy błędy w ich interpretacji. To już mogę powiedzieć, bo nawet niedawno na jednym ze spotkań z zarządem, no my lubimy EBITDA, bo EBITDA to cash. No EBITDA to nie jest cash i nigdy nie było, ale wolno tak myśleć, bo to jest wcale nie tak dalekie od prawdy, ale i tu będę pokazywał, dlaczego nie jest to prawda. Tak? Na przykład takie rzeczy bardzo już takie wybrane smaczki, żeby to, bo książkę, tak jak powiedziałem, można sobie kupić, otworzyć, przeczytać, ale chodzi o to, żeby była taka wiedza, która ona będzie dosyć praktyczna później przy realizacji projektu, czy nawet przy zarządzaniu swoją własną firmą, bo jeżeli oni będą ci absolwenci tego kursu będą później otwierali swoje firmy doradcze, to też to będzie wiedza, która im się przyda w planowaniu ich własnego podejścia do finansów ich firm. A dla tych, którzy dzisiaj prowadzą swoje firmy, są być może przedstawicielami MŚP, bądź może jeszcze większe organizacje prowadzą, to z twojej perspektywy, tak już też kończąc naszą rozmowę, od czego warto zacząć, jeżeli chce się podjąć ten krok profesjonalizacji swoich finansów, to od czego, jakie są pierwsze kroki, które ty byś sugerował wykonać? Oczywiście można zadzwonić do ciebie, albo skorzystać ze wsparcia innego eksperta zewnętrznego. Natomiast co mogę zrobić na swoją rękę już w tym pierwszym kroku
z moimi finansami, żeby zrozumieć i pojąć, gdzie jestem. To, co można zrobić i rzeczywiście można się starać i zrobić w własnym zakresie, to sprawdzić, to często nie wiemy tego, bo podatki bardzo często płacimy zaliczkowo, sprawdzić, na kiedy możemy mieć to zamknięcie miesiąca, czyli na kiedy możemy mieć tą informację za zeszły miesiąc. Bo dzisiaj przy tych zmianach, które odbywają się na rynku, wynik podany 20 następnego miesiąca jest o 20 dni za późno, tak? Że gdzieś tam tym takim światowym standardem, powiedziałbym, jest 3 dnia roboczego jest ten tak zwany flash report, 5 jest ten ostateczny. I taki standard sobie wypracować, żeby i to bez żadnego specjalisty można zrobić, bo to trzeba usiąść z główną księgową, z księgowym i powiedzieć, pani, nie wiem, Kasiu, Zosiu, co trzeba zrobić, żeby pani mogła mieć na ten dzień informację. I pani wtedy ten wynik wyliczy na ten dzień i taki wynik, jaki on jest podatkowy i on już jest 100 razy lepszy niż brak tego wyniku lub wynik 20. Nie? To jest ogromna zmiana jakościowa wtedy, to jest jakby pierwszy punkt. A później wchodzenie w to, jakby tu najważniejsze podejście według mnie to zrozumienie kaskady marży w firmie, która się dzieje. I tego firmy nie mają. Te różne poziomy marży, prawda? Tak, różne poziomy marży. Dlaczego? Bo właściciel nie zawsze wie, ile on musi zarobić na podstawowej działalności, na, nie wiem, jeżeli to jest produkcyjna, na tej produkcji, sprzedaży tej produkcji, żeby pokryć koszty stałe. Jaka to jest ta kaskada tej marży, w którym momencie on zaczyna tracić lub nie tracić, lub zarabia i gdzie może tymi mechanizmami operować, tak? Że to też otwierało moim klientom oczy i oni widzieli, ojej, to jak ja tu nie wyrobię 2 milionów, to ja tu będę pod wodą. Ja mówię, no tak. I to są te takie, wydaje się być dosyć proste rzeczy, ale to zmienia sposób myślenia i wtedy o firmie i wtedy wiadomo, że gdzieś ten top line, czyli przychody zawsze muszą być zabezpieczone do konkretnego poziomu, bo jeżeli utrzymamy top line poniżej kwoty X przez 3 miesiące, no to musimy robić zmiany w organizacji, ciąć koszty bardzo mocno, tak? I to mniej więcej, to są te takie graniczne punkty zapalne, tak zwana analiza wrażliwości plus minus 10% w czymś, co mi robi na samym dole, tak? Albo ile ja odchylenia w należnościach czy w innych przeżyję, a ile nie przeżyję i tej gotówki będę musiał szukać poza firmą, co będzie dla mnie problemem i kiedy ja chcę o tym wiedzieć, tak? I to można zrobić, tego typu rzeczy można zrobić bez fachowca, tak naprawdę, bo można spróbować to posklejać. Później, żeby wejść głębiej, ustrukturyzować to, zrobić też przekaz taki, bo jednak dane jeden obraz więcej niż 1000 słów, tak, to trzeba też to umiejętnie pokazać, a na końcu, jak już się ma wszystkie te informacje, nauczyć organizację żyć z tą informacją. I to jest najtrudniejsze. Te finanse behawioralne. To jest najtrudniejsze, żeby umieć z tym żyć, wyciągać z tego wnioski i zmieniać biznes na tej bazie. I to jest jakby dosyć trudne. I nawet ostatnio, wczoraj konkretnie miałem z jednym z właścicieli rozmowę, który powiedział, że on bardzo by chciał, żebym ja komentował te wyniki co miesiąc, które on ma, bo on nie widzi tego, jak ja widzę. I to mu daje taki dodatkowy insight w jego liczby. To jest bezpieczeństwo. Tak. I to daje takie dodatkowe rzeczy. Więc to jest tego mnóstwo, od czego można zacząć, ale jakby te terminy, jakby sobie skrócić i znać swój wynik szybciej, to mamy o 20 dni dłużej na reakcję, a dzisiaj miesiąc to jest bardzo dużo. Macieju, dziękuję bardzo. Dzisiaj porozmawialiśmy tak jak rozpocząłem, o pieniądzach, czyli o tym, co też powiedziałeś bardzo pragmatycznie, że możemy mieć wielkie idee, wielkie wizje, natomiast koniec końców cash musi się zgadzać. Musi. Powinien przynajmniej. I jak się nie zgadza, albo jeżeli chcemy, żeby nam się długofalowo zgadzał, to warto korzystać ze wsparcia ekspertów właśnie takich jak ty, Macieju. Gdzie można ciebie znaleźć, Macieju? Na LinkedInie? Czasem w korytarzu na LK? Na LinkedInie można mnie znaleźć, spróbować mnie wygooglować i to na pewno jakiś kontakt do mnie będzie. Dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki serdecznie. Ja dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam również do feedbacku, również do bezpośredniego kontaktu, tak jak zresztą zawsze. I do następnego. Pozdrawiam.